Dashbur, moi drodzy, witam Was w odcinku specjalnym, wigilijnym. Ukaże się Wigilię. Kręcimy z Michałem taki dodatkowy odcinek, nie bez powodu. Jesteśmy rano, jesteśmy na świcie, przyjechaliśmy na Jelenie, ponieważ zima, jaką zobaczycie, jaka jest u nas, jest przepiękna. Jest po prostu aura typowo taka łowiecka, że tak powiem, środek sezonu. No środek może już nie, już ku końcowi się zbliżamy, bo mamy grudzień. Natomiast wybraliśmy się na polowanie na jelenie z tego względu, że zostało tu jeszcze dosłownie 3 łanie. Bardzo fajnie nam poszedł plan. Plan był zwiększany. Jeleni na jednym obwodzie był zwiększany, na drugim był zwiększany. Spokojnie żeśmy ten plan zrobili. Zostały nam tutaj 3 łanie. Ja z reguły na łanie tak poluję. Staram się do Wigilii właśnie polować. Wigilia jest za tydzień, dzisiaj jest niedziela. Wczoraj mieliśmy polowanie wigilijne. Udało się piękny pokład ułożyć i co śledzą social media mogli zobaczyć. U mnie na polowaniu wigilijnym padło 14 jeleni. Więc plan mamy prawie dopięty. Zostały nam 3 łanie. Kręcimy to też dlatego, że zmienia się pogoda. Słuchajcie, idzie odwilż. Synoptycy zapowiadają, prognozy są mało ciekawe. Za 2 dni już ma przyjść odwilż. Śniegu u nas jest tu, gdzie stoimy, jest około 20 do 30 cm. Wyżej, tam jeszcze w górach, to jest nie wiem ile, ale tam się przejechać nie da. Więc nie ma takiej możliwości, żeby tam pojechać. I dzisiaj wybraliśmy się na podchód. Jesteśmy w niższej partii gór. Będziemy polowali na łanie, będziemy polowali na cielaki, będziemy polowali na byki, będziemy polowali na dziki, będziemy polowali na sarny. Praktycznie na wszystko. Po południu wybieramy się na kolejne wyjście, ponieważ chcemy wykorzystać do ujęć tą aurę, która jest. Temperatura -7. Dojechaliśmy tutaj, więc pogoda świetna. Na dole na tym samym rewirze jest kolega Łukasz, którego znacie. On poszedł jakby drugą drogą, my idziemy tą. No i będziemy sobie tych jeleni szukać. Godzina 7 rano, więc po parę minut po 7 schodzimy w dół, staniemy na takiej półce, tam piękną widoczność i będziemy patrzeć. Nic dobrego. Nie wiem, czy to coś dobrego wróży, czy nie, ale tak, rano wychodziłem, oblałem się kawą, oczywiście kawą Sudeckiego Stoi. Później zapomniałem lornetki, musiałem się wrócić z połowy drogi po lornetkę. Nie wiem, zobaczymy, czy to będzie pech, czy nie pech. W każdym bądź razie idziemy się przejść, pospacerujemy, poszukamy jeleni. No i tyle. Widzimy się później w dalszej części materiału. Powiadamy na temat dokarmiania, bo w takich warunkach jest to temat kontrowersyjny. Ale powiem Wam, jakie jest moje zdanie na ten temat. Dobra, nie przedłużając, w ten wigilijny dzień schodzimy na dół. Dla Was wigilijny, bo dla nas to nie wigilijny, bo jesteśmy przed Wigilią, ale Wy oglądacie to Wigilię. Idziemy tam. Staniemy sobie tutaj chwilkę, ponieważ tutaj mamy widok taki, że jesteśmy na drodze. To jest mocna skarpa w dół, taki upad i mamy piękną widoczność. A przy tych warunkach białych, gdzie jest tego śniegu dużo, no każdy najmniejszy ruch zwierzyny zobaczymy. To jest też waga. Tędy te jelenie wracają, idą na górę. Nie chce mi się wierzyć, żeby one gdzieś tam mocno wychodziły na same szczyty, bo, moi drodzy, jest za dużo śniegu. I myślę, że one będą
zostawały gdzieś tutaj, w tych partiach, no po co mają tam wychodzić? Dla nich to bez sensu. Pójście tam na samą górę, żeby z powrotem schodzić. Nieobliczalne są dziki, bo dziki potrafią wychodzić na sam szczyt i później wracają na dół. Postoimy, zobaczymy. Później zejdziemy dalej. Tu widać za mną taki młodnik. Obejdziemy sobie ten młodnik i zobaczymy, co się dzieje na dole i tą samą drogą wrócimy. Sytuacja jest taka, że te jelenie mogą być tu bardzo późno, bo przy takiej pogodzie one potrafią tutaj przyjść dopiero, myślę, że 8, wpół do 9, różnie to bywa. Ponieważ ten las to nie jest tak, że tutaj mamy koniec lasu i są łąki. Są tam łąki jakby z prawej strony, ale dalej ten las się ciągnie takim językiem długim, ale bardzo często tam stoją. A tam jest Łukasz na dole, od nas dosyć daleko, bo poszedł tam na sam dół. Może on coś spotka. Moi drodzy, dokarmiać czy nie dokarmiać? O to jest pytanie. Ja jestem mega przeciwnikiem dokarmiania zwierzyny grubej. Uważam, że od kilku lat, kilkunastu nie ma potrzeby dokarmiania, dlatego że nawet ta pokrywa śnieżna, która jest tu u nas w górach, to ona tu nie leży miesiąc. To tak naprawdę może jest ona tydzień, kilka dni. Niech ona nawet będzie te 7, 8, 9 dni. Więc i jelenie, i sarny przy tak krótkotrwałej pokrywie śnieżnej sobie poradzą. Natomiast jeżeli byłby ten śnieg by leżał 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, no to wtedy się trzeba już zastanowić i trzeba byłoby tej zwierzynie płowej coś tam dać. Ten rok jest rokiem nasiennym. Dziki sobie radzą doskonale. Widzieliście w jednym z ostatnich odcinków, na Bukach strzeliliśmy dzika z Mariuszem. Więc las obrodził i zwierzyna ma co jeść. Zarówno żołędzie, jak i buczynę, czy wszelkiego rodzaju owoce z drzew owocowych leżą pod śniegiem. One sobie wykopią, dadzą sobie bez problemu radę. Czy tego śniegu jest dużo? No, słuchajcie, dawno nie pamiętam, że była taka wysoka pokrywa śnieżna. To nie jest tak, że ta pokrywa śnieżna jest, że u nas w ogóle nie ma śniegu, bo u nas ten śnieg się trafia, zresztą na kanale widzicie. Natomiast czy tego śniegu jest dużo, no to jest pojęcie względne, tak? Ja uważam, że jest go sporo. Natomiast patrząc na prognozy, to za 3 dni go nie będzie, ponieważ idzie mega ocieplenie i będzie po śniegu, więc ta zwierzyna sobie spokojnie da radę. Wiadomo, że w tych wysokich partiach gór u nas ten śnieg zostanie. To nie tak, że on zejdzie nam całkowicie, tylko on w tych wysokich partiach gór zostanie. Ale jelenie się na tyle wycwaniły, że one po prostu nie będą tam siedzieć, tylko zdecydowana większość jeleni zejdzie na dół. Po prostu zejdzie i przyjdą gdzieś tutaj, w ten rejon. Natomiast inną kwestią, zupełnie inną, jest kwestia zwierzyny drobnej. I jeżeli chodzi przede wszystkim o pióro, czyli macie bażanta, macie kuropatwę, to tutaj jak najbardziej to dokarmianie jest potrzebne. Musicie o tym pamiętać. Naprawdę tutaj trzeba tym kurakom polnym pomóc. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o polną sarnę, to jej wystarczy, moi drodzy, tylko i wyłącznie sól. Jak ja słyszę, że koła łowieckie niektóre wykładają paśniki dla saren, to mnie pusty śmiech ogarnia, bo po prostu jak sarna dzisiaj ma na polu rzepak, oziminy, wszelkiego rodzaju koniczyny, dużo motylkowych roślin, jest dużo siany poplonu, to ona będzie jadła siano, no zejdźcie na ziemię. Już chyba bardziej się opłaca wyłożyć balot sianokiszonki jakiejś porządnej, z owsa, z koniczyny, z lucerny, niż wykładać jakieś siano do paśników. Ale są takie koła, które chcą się pokazać, bo to jest tak jak, słuchajcie, z politykami. Jak teraz jest akcja zbrojenia się, no to pięknie się wygląda na tle jakiegoś wielkiego czołgu, jak się zakupi. Tak samo ktoś sobie może zdjęcie zrobić na tle pięknego paśnika, tak? Tylko że co z tego, do tego paśnika nic nie przychodzi. Więc powiem wam, że zwierzynę drobną podsypy jak najbardziej. Tutaj trzeba dokarmiać i nie wtedy, jak już śnieg spadnie. Tu trzeba dokarmiać dużo, dużo wcześniej. Natomiast ze zwierzyną grubą, no to jest tak jak wam mówię, jakby ten śnieg był dłużej, to wtedy jak najbardziej. My sami dokarmiamy w kole. Widzieliście w poprzednim roku, w odcinkach z poprzedniego roku, że wykładaliśmy baloty z sianokiszonki tam wyżej nad nami, bo tam ten śnieg był i te jelenie tam chodziły. Ale też to miało na celu co innego, bo my chcieliśmy tego jelenia zatrzymać tutaj w lesie, żeby nie szedł nam w pola i nie robił nam wielkich szkód. Ale i tak chodzi. Natomiast powiem wam, że z tymi najważniejsze jest dokarmianie zwierzyny drobnej. I tylko jak już na polach
Jest już po żniwach, mamy ścierniska, te bażanty mają co jeść, one nie będą nam brały z podsypu. Ale przychodzi październik, odłożona skiba na polu, listopad, no to już wtedy trzeba zacząć sypać. A przy takiej pogodzie, no to moi drodzy, bażanty są tylko przy podsypach. Czekam na Wasze komentarze, żebyście dali znać, jak to wygląda u Was. Bo jestem bardzo ciekawy. Możecie na social mediach, ci co mają Instagrama, ci co mają Facebooka, wrzucajcie fotki pod postem z dokarmiania. A my nie przedłużamy z Michałem. Idziemy na dół, zobaczymy co się dzieje. Tropy były jak jechaliśmy, pokażemy Wam przejścia. Ale na razie nie widzę nic kompletnie. Pusto. Nawet nie widzę żadnego ruchu gdzieś na dole. Żeby się coś przesuwało, jakieś dziki albo jelenie. Idziemy na dół. Słuchajcie, nie ma żadnego świeżego przejścia do góry. Jest jedno przejście jeleni w dół. Trochę tropów saren. Tak jakby to wszystko było jeszcze poniżej nas. Jakbyśmy za wysoko byli. Nie mam pojęcia. Pada śnieg. U nas to jest tak. 10 godzin nie pada. Znowu pada. 10 godzin nie pada. Znowu pada. Jakieś stare tropy są. Ale świeżych nie widać nic. Kompletnie. Albo jeszcze nie poszły do góry. Albo zostały na dole. Ciekawe. Łukasz też nie strzela. Nie wziąłem telefonu, zostawiłem w aucie. Więc nie wiem, czy... Co tam u niego? No nic. Wiele się tu nie dzieje. Spokój, cisza. Wracamy z powrotem. Staniemy na tej półce, co staliśmy wcześniej i zobaczymy. A, ważna rzecz. Bardzo. 12 stycznia robimy polowanie dla widzów, moi drodzy. 11, 12. Polowanie jest dwudniowe, można wziąć udział w 2 dni, można wziąć udział w jednym. Typowo polowanie z kamerami będzie 12 stycznia. Jeżeli ktoś ma ochotę, chce, zapraszam. Ja wam o polowaniu, a tu jelenie nam wychodzą. Ale tu u nas to standard. I tu zaczynamy gadać do kamery, to trzeba szybko się przestawiać i patrzeć co się dzieje. Ale to był jeden byczek, pojedynczy młody byk. Moi drodzy, jeszcze raz. 11, 12 polowanie Sudeckiego Stoi dla widzów. Polowanie w bardzo dobrym terenie. Polowanie na zwierzynę grubą. Polujemy metodą szwedzką, tak jak to było w tamtym roku. Kto nie widział, odsyłam do odcinka z tamtego roku. W tym roku jest możliwość wzięcia udziału w polowaniu dwudniowym, natomiast kręcony będzie jeden dzień, będzie kręcony tylko 12. Natomiast są tu na 2 różnych OHZ-ach, tyle wam mogę powiedzieć dzisiaj. Na OHZ-ach bardzo dobrych. Na jednym i na drugim byłem w tym roku na polowaniu. Powiem wam, że na jednym z OHZ-ów w tym dniu, które było polowanie, będzie polowanie 11, upolowaliśmy 50 sztuk zwierzyny, w tym 14 byków.
więc jest to teren naprawdę dobry. Drugi jest też mega dobry, także tutaj mamy termin, uważam, idealny do polowania zbiorowego z tego względu, że cała zwierzyna już jest w lesie, więc 11-12 styczeń mamy polowanie. Odnośnie zapisów, ja nie zapisuję, jeszcze raz powtarzam, nie piszcie do mnie, ja tego nie robię. Posłuchajcie, bo wszyscy zaraz chwilę zaczynacie pisać do mnie, a ja tego nie robię, tych zapisów. Te zapisy robi kolega Maciek i kolega Hubert. Teraz Wam się ukazuje adres mailowy do nich, żebyście zobaczyli, na jakiego maila możecie się zgłaszać. Pod spodem w opisie filmu też macie maila i macie numer telefonu. Więc jeżeli ktoś z Was chce, to zapisujcie się u nich. Nie u mnie, bo ja jeszcze raz powtórzę, ja tych zapisów nie prowadzę. Więc nagrywamy to. Słuchajcie, już teraz żebym się pogubił. Albo 11, albo 12 będziemy to nagrywać. Będziecie mieli na wyświetlone. Wstawimy, kiedy będzie nagrywane, bo nagrywane będzie tylko jeden dzień. Tylko, że już chyba sam nie pamiętam. Przepraszam, już teraz wiem na pewno. Nagrywany jest 12. 12 jest nagrywany, dlatego że 11 jest na tym OHZ-cie bliżej mnie, co ja mieszkam, a 12 jest na tym dalszym. I 12 nagrywamy. Dobra, teraz już na 100%. Więc 12 nagrywamy polowanie, więc zapraszam, kto ma ochotę, koszt polowania, wszystko będziecie mieli na mailu. Jak napiszecie maila, tam będziecie mieli informacje. Albo 1600, albo 1700 zł dzień polowania. To musicie albo 1600, albo 1700. Myślę, że polowanie będzie fajne. Mam nadzieję, że zwierzyna będzie. No i oczywiście będzie tam to jest zawsze na takim poziomie zorganizowane, że o organizację się nie martwię. Kto ma ochotę, zapraszam na 2 dni, kto ma ochotę, zapraszam na 1. Możecie sobie wybrać. Nie wiem, ile miejsc zostało, ponieważ sporo osób zapisało się już z tamtego roku. Dobra, bieg poszedł, my wracamy do góry. Słuchajcie, wróciliśmy do góry. Pasą się na razie, widzę 2 sztuki. Musimy się przesunąć troszeczkę w lewo, żeby nas nie zobaczyły. No i będziemy je obserwować. Czy zostaną na dole, czy będą wychodzić do góry. Widzę jego następnego, czekajcie. Nie. Czy będą wychodzić do góry, czy zostaną na dole. Na razie sobie skupią jagodziaki. Więc jak widzicie, dają sobie radę. Podejdziemy, no strzelaniu tu nie ma mowy, bo to jest za daleko. Musimy podejść ze 100 metrów bliżej. A poza tym tam dobrze jest Łukasz. Tu do góry ciągnąć się będziemy musieli, ale na dół, ale tam blisko nie jest wcale do ciągnięcia. No poczekamy chwilę, zobaczymy, co się będzie działo. Wejdziemy w tą kolejnę tutaj obok, żeby nas nie widziały, trochę się schowamy. Podejdziemy wyżej, podejdziemy pod ćwierka i będziemy nagrywać i obserwować. Nasze jelenie się przesunęły w prawo. One były bardzo daleko, słuchajcie, około 300 metrów. Przesunęły się. Co one kombinują? Przesunęły się w prawą stronę. Ale jedna sztuka idzie w lewo. Proszę? W lewo też poszła. Tak, i pojedziemy, poczekamy, może one tu będą wychodziły do góry. Albo zostaną w tym łodniku. Zobaczymy. Ale powolutku szły w tamtą stronę.
No i co? Były łania i 3 szpicaki. I pytanie do Was, czy ta łania była licówką, czy nie była? Dla mnie nie była licówką. A dlaczego? To musicie napisać w komentarzu. No, 1 łania i 3 szpice. Chciałem tą łanię strzelić, przechodziła nam przez dukt, ale się nie zatrzymała. A szpicaki? Już nie będziemy szpicaka strzelać. Po co? Nie ma to żadnego racjonalnego sensu. Jestem mega przeciwnikiem strzelania szpicaków i ogólnie młodych byków. Młodych byków się nie strzela. Trzeba im dać czas, żeby pokazały, co wykształcą. Te wszystkie 3 szpice, co były to takie, ja wiem, czy one były mocne, dosyć wysokie. Natomiast no na pewno to nie jest jeleń, którego powinno się odstrzelić z łowiska, zabrać z lasu, dlatego że my nie wiemy, co on nałoży za 2 lata, za 3, za 5, za 8. Nie mam zielonego pojęcia. Więc niech one sobie żyją i nakładają wieńce. Okaże się, że może będzie myłkusem kiedyś, może będzie medalowym bykiem, może będzie pięknym, koronnym bykiem. My tego nie mamy zielonego pojęcia. Więc takich jeleni się z łowiska nie wyciąga i jeszcze raz powtórzę, jestem mega przeciwnikiem strzelania szpiców. Młode byki dla mnie stanowi wyjątek myłkus. Jeżeli jest młody, to wtedy strzelam. Jeżeli nie, to nie strzelam. Więc to by było na tyle z tych naszych jeleni, które gdzieś tam z dołu szły i oczywiście zrobiły nas bambuko, więc znowu z powrotem, słuchajcie, zeszliśmy na dół i znowu spacer do góry. Kamera wam tego nie odda, ale tu są takie grapy, że masakra. Idziemy z powrotem, staniemy znowu na tej półce, może znowu coś zobaczymy, ale niestety widać, że one idą tutaj niżej, nie idą tam do góry, jak zawsze, tylko idą tu niżej. Najlepsze jest to, że ten byk, co tam był, taki trochę większy, jakiś to był ósmak, taki niespecjalny, no, też jeszcze nie przeszedł. Albo jest w tym młodniku tutaj, albo sobie tam żeruje spokojnie. A my co? Nic. Myślałem, że tutaj przejdą i będą szły tu do góry. A tu niestety, ale nie idą do góry te jelenie. Poszły chyba za tym młodnikiem. Przez grzbiet przeszły warstwicą i poszły w drugą stronę. Dobra, wracamy z powrotem. Idziemy. Tu, gdzie stoję, zawsze lubiły wracać dziki. W tym miejscu był weksel dziczy. Zawsze tutaj kapany wracały. A dzisiaj nie widać ani tropów, ani dzików. One są wyżej, dlatego że tam są buki. Wyjdziemy, nie wiem, czy widzicie, już mgła się robi, wyszliśmy na górę. Ale wyjdziemy jeszcze wyżej. Z Michałem i zobaczymy, czy tam nie ma jeleni. Bo tutaj tak licho, te kilka sztuk. No ale takie jest polowanie. Moi drodzy, tak to wygląda. I powiem wam, że to jest cały urok, żeby tego króliczka końca nie złapać. Ale zwierz był. Jak jechaliśmy do łowiska rano, to widzieliśmy wadaje dzików na naszym drugim obwodzie. Pogotowały pole po burakach. Idziemy jeszcze wyżej. Masakra. Podejdziemy tam. Tam jest drugi plac taki ładowniczy. Zostawimy tam auto, podjedziemy sobie kawałek i pójdziemy się przejść dalej. Zobaczymy. Może tam będą jelenie jeszcze. Albo dziki. Dobra, myślałem, że coś tu jeszcze będzie, ale nie ma nic. Jedziemy dalej. Przyjechaliśmy wyżej. Struktura lasu zupełnie inna. Już dominuje bóg, drzewa liściaste. Jak się umie czytać las, co wam polecam nauczyć się, szczególnie młodym myśliwym. Idziemy po świeżych tropach dzików. Oczywiście tych dzików myślę, że nie złapiemy. Ale ewidentnie tutaj przed nami były. Rano sobie szły. Zaraz wam Michał pokażę.
drodzy, i na sam koniec schodziliśmy już. Czoło mokre. Muszę powiedzieć, słuchajcie, idziemy, patrzę, po lewo stoi sarna. Jedna pojedyncza sztuka. Oglądam. Zobaczyłem fartuszek. No i oddaliśmy strzał. Idziemy sprawdzić. Wydaje mi się, że koza dostała. Kaliber trochę nie kozowy, bo 9. No ale przyjechaliśmy na jelenie. Hubert podarzył kozą. Zostało tych kus kilka jeszcze. Idziemy na miejsce strzału. Także mam nadzieję, że udało się mi się nagrać? Udało się. No to super. Dobra, idziemy do naszej sarny. Sarny. Co? No sarny ci poszły. A, no to dobrze. No i moi drodzy, jesteśmy już przy naszej sarnie. Kuska, zaraz zobaczycie. Weźmiemy sobie, odłożymy sobie tą broń. Na razie. Okazało się, że jak dochodziliśmy, to był jeszcze sarny. No ale uciekł. Przy bukowym buczku to bukowy złom. Jeden, drugi i do kapelusza mały. O, może być ten. Mamy ładnie ostatni kęs. Pieczęć. I do kapelusza. Pamiętajcie, że złom składamy w prawą stronę, bo po lewej stronie jak wkładamy złom, to w trakcie pogrzebu, a tutaj wkładamy z prawej strony. No i Hubert podarzył takim rzutem na taśmę, ale udało się już, schodząc, już, słuchajcie, już praktycznie kończyliśmy to polowanie. Już planowaliśmy z Michałem, gdzie tu po południu pójść, żeby coś nagrać, aż tu nam wyszło taki piękny. Sarny się pokazały, nie było blisko, moi drodzy, to takie było 140 metrów gdzieś. Kaliber, jak wam wspomniałem, mało sarnowy, ale tutaj się nie wybiera, przecież przyjechaliśmy na jelenie, jesteśmy na naszym leśnym obwodzie, ale plan saren też tutaj jest taki troszeczkę zagrożony. Nie lubię tego słowa, ale leży ten plan. Dołożyliśmy się do planu, kuskę mamy strzeloną. Także teraz trzeba ją wyciągnąć, wypatroszyć, odwieźć do chłodni. No ale my... Michał, kończymy ten odcinek czy nie? No w planach mieliśmy, żeby pójść No po południu. No, pójdziemy. i To żeby zrobimy z tego drugi odcinek. odcinek, czy będziemy robić to do tego? Czy zrobimy... Kończymy. Kończymy. Będzie drugi. Będzie drugi. No to dobra. A chciałem zrobić jeden drugi na Wigilię, ale nie. Michał mówi, że nie, to będzie drugi. Po południu idziemy na nasz drugi obwód. Tam już będziemy polowali tylko na cielaki. Będziemy polowali na byki, na dziki i na sarny. Tam mamy dużo więcej saren do strzelenia. Łanie zostały wykonane, jak wam wspomniałem wcześniej. Ale mamy tam jeszcze masę byków. Parki chyba z 5 cielaków zostało albo 6. I zostały dziki. No i tam jest chyba z 20 kus. Więc koźlaków to nawet nie wiem ile. I tam sobie popolujemy. Ale z racji tego, że pójdziemy głównie na byki, więc znowu weźmiemy 9. Nie będziemy kombinować. Pójdziemy sobie na raz pospacerować. Tam jest zupełnie inne kompleksy leśne. Zobaczycie w następnym materiale. No i co? Ja się biorę do pracy. Wam mówię daszbur, do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową sudeckaostoja.com. Żebyście, kto ma ochotę, zapraszam do Patronite'a. Zostawcie łapę do góry oczywiście i zostawcie komentarz. Także czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o polowaniu zbiorowym, które mamy dla widzów 11, 12. 12 z kamerami, 11 bez kamer, ale można polować 2 dni na terenie OHZ-u. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, link adres mailowy macie pod filmem, ukazał się wcześniej, we wcześniejszym materiale ukazał się na ekranie, więc jeszcze raz powtórzę, ja nie zapisuję. Proszę do mnie nie pisać, bo ja tego nie robię. To robią chłopaki, bo był z tego straszny bałagan, więc piszcie do Maćka, Maciek was będzie zapisywał. No i co, z kim się widzę, to piszcie w komentarzu na polowaniu 12, polowanie na zwierzynę grubą, bardziej metodą szwedzką niż tradycyjną. Naprawdę w bardzo dobrym terenie. Nie w dobrym, tylko w bardzo dobrym. Moi drodzy, korzystając
z tego odcinka świątecznego chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia świąteczne, ponieważ noworoczne będziemy składać później. Życzenia są od całej ekipy Sudeckiej Ostoi, więc nie tylko ode mnie. Więc życzymy Wam przede wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Zapowiada się na to, że te święta nie będą białe. Nawet moja córka napisała w liście do Mikołaja, że ona nie chce prezentu, tylko żeby były święta białe. No ale chyba się jej to nie spełni. Więc jeszcze raz, przede wszystkim zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. Nie zapomnijcie po obejrzeniu tego odcinka, albo jeszcze przed obejrzeniem tego odcinka, nie wiem o której godzinie go wyemitujemy w Wigilię, żebyście wyszli też w łowisko i oddali sobie strzał, bo jak się strzela w Wigilię, to się cały przyszły rok strzela. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Dasz bór.